Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie roczne na 2026 rok i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię i główne wydarzenia tego roku, co ma szansę przyjść, pojawić się dla Was, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w nowym roku. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no i oczywiście czytań miesięcznych na poszczególne miesiące. Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla nas ogólna energia na ten rok. Jakie będą główne wydarzenia. O, słuchajcie, tutaj jest karta koła fortuny i to fantastycznie, bo niewątpliwie ona kojarzy się z łutem szczęścia. Co przychodzi, kto przychodzi, co nowego się pojawia. A tutaj przychodzi do Was trójka mieczy i to jest akurat dziwne, bo tutaj z kolei widzę coś trudnego, ale wydaje mi się, że może to być rok rozstań, ale spokojnie. Nie mówię o tym, że powiedzmy jesteście w szczęśliwej relacji, więc trzeba ją zakończyć, albo sama się zakończy. Bardziej mi chodzi tutaj o wybór czegoś, co wiecie, że będzie dla Was lepsze. Na przykład całkiem nieźle jest w obecnej pracy, jestem w strefie komfortu, ale potrzebuję rozwoju, więc zmieniam tę pracę na tej zasadzie. Ale spokojnie, zaraz rozłożę całość i zobaczymy. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi czwórka mieczy i słuchajcie, może to być bardzo intensywny czas, w którym wiele nowych dróg się rozpocznie i myślę, że tutaj widzę pewnego rodzaju przewartościowanie u byków. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako ósemka mieczy tutaj z kolei i tutaj widzę autosabotaż i pewnego rodzaju podkopywanie siebie. I jest to dosyć dziwne, ale z drugiej strony nawet się to zawiązuje. Jaka będzie dla Was rada? W Radzie jest... wypadła mi karta. W Radzie jest paź mieczy, czyli próbować, nie poddawać się i pracować, trenować silną wolę. Raczej nie odkładać na później, z tym się zmierzyć. Czego raczej nie robić, czego unikać. Tutaj unikać karty śmierci, bardzo ciekawe i dziwne, a z przełożenia paź monet. I powiem tak, w większości karty to są przede wszystkim miecze. Są one związane z trygonem powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik, ale też z rozumem. I wydaje mi się, że byki w tym roku dużo tego rozumu powinny używać, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Tutaj też są dwie karty związane z wielkimi arkanami, czyli śmierć i koło fortuny. I to są bardzo ważne karty. Nie ukrywam, że czytanie jest dosyć dziwne, ale patrząc na całość, nawet jakoś się to zawiązuje. Z przełożenia jest paź monet i to jest osoba taka bardzo otwarta, chętna do właśnie rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń, uczenia się czegoś nowego i wcale to nie musi być związane z taką nauką, jeśli chodzi o szkołę, jeśli chodzi o uczelnię. Ale oczywiście jak najbardziej może być, więc być może część z Was w tym roku będzie poświęcało swój czas właśnie uczeniu się czegoś nowego, żeby pogłębić swoją wiedzę, żeby czuć, że jest rozwój w Waszym życiu, zwłaszcza dla osób, u których ostatnio było poczucie, że za dużo się nie dzieje. Jest stabilnie, ale tak... I teraz tak, ten paź
monet, który się pojawił, niewątpliwie sugeruje, że jest to rok pracy i rozwoju. I teraz jakiej pracy? No a zaraz sobie to wytłumaczymy. W ogólnej energii jest z kolei koło fortuny, odmiana losu, łód szczęścia, rozpoczęcie od nowa jakiegoś przedsięwzięcia, które być może kiedyś było porzucone z różnych powodów. Na przykład, kiedyś rozpocząłem naukę hiszpańskiego, dlatego że bardzo chciałem, ale powiedzmy poddałem się dlatego, że miałem za mało czasu, pieniędzy, czy po prostu trudno było mi pogodzić to z pracą i obowiązkami. Ale zawsze chciałem to zrobić, więc w tym roku próbuję na nowo i no nie ukrywam, że tutaj u części z Was na pewno będzie odświeżenie czegoś, no co kiedyś w duszy Wam hulało. No nie ukrywam, że na pewno jest to rok dużych zmian i wykorzystywania okazji, dlatego że no niewątpliwie byki w tym roku pojawiają się w takich sytuacjach, jakby to powiedzieć, no nieoczekiwanych. Jesteście po prostu w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i z tego trzeba skorzystać. Czy z nowych znajomości, czy z przyjmowania jakichś propozycji. I to jest dziwne, bo przychodzi do Was trójka mieczy i tutaj z jednej strony jest to karta złamanego serca, ale spokojnie nie jest to czytanie na miłość, więc nie sugeruję, że jeśli ktoś jest w szczęśliwym związku, to się rozstanie, ale tutaj mam wrażenie, że do części z Was powraca ktoś z przeszłości i chce na nowo budować relacje. Być może przeprasza, być może mówi, że się zmienił lub zmieniła i chce po prostu zacząć na nowo. I jasne, jeśli chcecie, jak najbardziej, czemu nie? Tylko że tutaj trzeba się przyglądać i rzeczywiście obserwować, czy taka dana osoba ma szczere zamiary. Tutaj zachęcam Was do czytań prywatnych lub miłosnych, ale jeśli chodzi o tą trójkę mieczy, to wydaje mi się, że byki bardzo mocno nad sobą pracują w tym roku i jeśli chodzi o wszystkie takie sprawy, które na przykład są według Was niezdrowymi nawykami, albo na przykład chcecie coś osiągnąć od jakiegoś czasu, ale są blokady, najprawdopodobniej takie psychiczne, wewnętrzne, więc to też jest super czas na to, aby kontynuować lub rozpocząć psychoterapię czy terapię. No i tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi czwórka mieczy i jest to karta związana z regeneracją i z wyleczeniem, więc najprawdopodobniej u kogoś następuje wyleczenie, zaleczenie, więc to też jest super czas na to, aby na przykład wybierać się do sanatorium, na zabiegi dawno odkładane, czy słuchajcie, jakieś powiedzmy turnusy rehabilitacyjne. Tutaj też widzę, że w tym roku będzie mało okazji do tego, żeby odpocząć, ale nie dlatego, że będzie tak bardzo dużo strasznych, okropnych wyzwań, bo tego nie widzę patrząc na całość, ale tylko i wyłącznie dlatego, że byki chcą mieć wypełniony kalendarz po brzegi, każdą wolną chwilę wykorzystać właśnie na pracę, na rozwój, na naukę, na zdobywanie czegoś. I to zwłaszcza do byków kanapowców, na przykład, czyli osób, które raczej są lekko leniwe i lubią spędzać czas w domu, na przykład ja. Tutaj pracujecie właśnie nad prokrastynacją, odkładaniem na później i na pewno wypadałoby się przyjrzeć takiemu balansowi właśnie pomiędzy pracą a odpoczynkiem. I teraz zobaczcie, Wy pokazujecie się jako 8 mieczy i to jest autosabotaż, to jest krytyk wewnętrzny i to jest prokrastynacja oraz sytuacja bez wyjścia. I już mówię, bo wcale nie wróżę tego, że byki będą miały zranione serca, wszystkie po prostu na świecie i do tego jeszcze będą w sytuacjach bez wyjścia. Nie. Chodzi o to, że właśnie z takimi sytuacjami, które Was blokują, czy z takimi nawykami, które sprawiają, że gdzieś od pewnego czasu utkwiliście w takim powiedzmy, słuchajcie, jak to się mówi?
Chciałem powiedzieć po angielsku, ale nie lubię takich wtrąceń po angielsku. No, w takiej sytuacji właśnie bez wyjścia, to identyfikujecie i nad tym pracujecie. I jeśli chodzi o krytyka wewnętrznego, no to powiedzmy, świetny czas na to, aby się go pozbyć, aby pracować nad tym, aby zastanawiać się, kto i dlaczego was ewentualnie podkopuje, jeśli chodzi o osoby, które was otaczają, bo nie ukrywam, że w tym roku będą rozstania, ale tylko i wyłącznie z takimi fałszywymi przyjaciółmi, z osobami, które wcale dobrze wam nie życzą, a udają, że po prostu są do rany przyłóż. I co? I bardzo dobrze. Nie ukrywam też, że byki tutaj stawiają wszystko na jedną kartę i momentami idą po prostu w ciemno. Czyli tak, no okej, jest propozycja na przykład wyjazdu za granicę lub do innego miasta i rozpoczęcia nowego życia czy nowej pracy. No trudno, zamykam rozdziały i po prostu idę. Zobaczymy, co będzie. Jestem otwarty na nowe możliwości. No nie bez powodu tutaj w tej 8 mieczy postać ma opaskę, przypaskę na oczach, no bo po prostu idziecie w ciemno, w coś nowego. Jeśli chodzi o radę, to w radzie jest paź mieczy i no paź mieczy jest osobą trochę niedojrzałą i troszeczkę nieśmiałą, ewentualnie może porywać się z motyką na słońce. I teraz tak, słuchajcie, jeśli są okazje, tutaj paź monet, paź kontra paź mieczy i koło fortuny. Jeśli są okazje do wykorzystania, trzeba je wykorzystać, ryzykować, nie bać się, pracować właśnie nad, też słuchajcie, swoją wolą, nad siłą woli, trenować to. I ma to być taki rok dosyć pracowity, związany ze zmianami, z identyfikowaniem swoich wewnętrznych takich mroków i pozbywaniem się ich po prostu. Ja wiem, że może to banalnie brzmieć, ale no nie ukrywam, że część z kart pokazuje, że u wielu z was są po prostu ciemne takie kąty, korytarze, które należy rozświetlić i bardzo wam się tego chce od jakiegoś czasu. Ale z jakiegoś powodu są blokady i wam nie idzie, nawet nie rozpoczynacie, ale widzę, że jest to rok właśnie rozpoczynania i wprowadzania zmian. I powiedzmy, zawsze chciałem być super fit, zdrowy i po prostu wyrzeźbiony. No to słuchajcie, w tym roku podejmujecie decyzje. Zmieniam wszystkie nawyki. Chodzę na siłownię czy na fitness, wprowadzam dietę, rezygnuję z powiedzmy jakiegoś tam złego odżywiania się, ze słodyczy, trenuję, słuchajcie, jakąś, medytację wykonuję, zwracam uwagę na zdrowy sen. No dobra, co mi przeszkadza w tym, żeby mieć ten zdrowy sen? Może za dużo używam telefonu, może za mało czytam, za mało odpoczywam. I teraz tak, czego nie robić, czego unikać? Super karta, jedna z moich ulubionych. Słuchajcie, karta śmierci. W połączeniu tutaj w ogóle z kołem fortuny. Nie obawiać się stawiać wszystko na jedną kartę. Wielkich zmian. Nie obawiajcie się kończyć pewnych etapów, bo czasami tkwimy w niefajnych związkach, czy relacjach, czy w beznadziejnych pracach. Po lata, które po prostu nam nie odpowiadają, ale z jakichś powodów, na przykład z tego, że lubimy strefę komfortu, no to słuchajcie, w nich tkwimy. I co tutaj absolutnie ponad strefę komfortu raczej wybrać nowe. Wykaraskać się z sytuacji, które już was tutaj nie zadowalają. Nie bać się rozpoczynać od początku, od zera, bo w tej karcie jest super pokazane, że coś musi umrzeć po to, żeby zrobiło się miejsce na nowe. I nie myślcie sobie, że jestem za stary, za brzydka, nie mam możliwości, pieniędzy i tak dalej. Słuchajcie, macie. Jeśli chcecie, to macie lub znajdziecie. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Sprawdzajcie czytania miesięczne oraz na nowy rok numerologiczny, które gdzieś tutaj podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wtedy pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.